Hyundai Tucson, jeden z najbardziej popularnych samochodów na polskich drogach, jeden z najbardziej popularnych także filmów na naszym kanale. Dlaczego? Dlatego, że ma ciekawą, nowoczesną stylizację i jest popularnym po prostu SUV-em. Właśnie. A czy coś się zmieniło w przypadku Hyundai'a Tucsona w wersji usportowionej, czyli N-Line? No właśnie, zapraszam Was na test Hyundai'a Tucsona w wersji usportowionej N-Line. Yeah, you off my mind. Halo, drogi widzu, ale jeszcze nie subskrybujesz kanału Motookiem? No to nie zapomnij także właśnie o subskrypcji, bo dzięki Twojej subskrypcji my możemy się rozwijać, pokazywać Wam coraz to ciekawsze samochody na naszym kanale, no i także oczywiście produkować coraz to ciekawsze także filmy. Więc co, dzięki serdecznie za subskrypcję, a my już przechodzimy sobie do Tucsona N-Line'a. Spostrzegawczy widzowie na pewno zauważyli, że Hyundai rok temu żeśmy testowali najwyższą wersję wyposażenia, czyli Hyundai'a Tucsona w wersji Platinum. Opowiedziałem Wam w tym 40-parominutowym filmie praktycznie o wszystkich możliwych szczegółach, więc chciałbym Wam w tym filmie nie opowiadać dosłownie o każdym elemencie tego samochodu, bo wszystko praktycznie możecie znaleźć sobie w poprzednim filmie. Więc co, chodźcie porozmawiamy sobie właśnie o tym ciekawym N-Line, którego mam za sobą i który wygląda wręcz świetnie. Hyundai Tucson w wersji N-Line to jest na pewno samochód, który dostał w tym pakiecie dosyć mocno dużo testosteronu. Zobaczcie, jak on jest naprawdę konkretnie usportowiony. Widać, że wersja N-Line ma być w Hyundai'u tym czymś, co faktycznie ma bardziej doznania te sportowe w Was pobudzać. I tak faktycznie w tym przypadku jest. Ale zobaczcie, jak on pięknie wygląda w tym białym kolorze. Kolor, który nazywa się Serenity White i jest przeznaczony właśnie do bardziej pakietu N-Line, chociaż możecie go wybrać także w podstawowej wersji, ale kolor, który wygląda i jest wręcz fenomenalny. Rozpływają się na jego temat w przypadku i30 N-Line, którego mieliśmy na kanale i możecie sobie tutaj zobaczyć ten film i też wyglądał świetnie. Kolor, który tak naprawdę jest kolorem premium. Kolorem, który posiada oczywiście perłowy dodatek. W środku w sobie ma tak naprawdę dodatkowe opiłki metalu, które w takim pięknym słońcu wyglądają wręcz fenomenalnie, a w nocy, kiedy postawicie go w jasnym, niebieskim lekko oświetleniu, ten samochód zaczyna bardzo mocno błyszczeć i wygląda mega dobrze. Jeśli chodzi o N-Line, dosyć dużo się zmieniło, jeśli chodzi o wszystkie dodatki, ale zobaczcie także na przód. Przód, który jest dosyć bardziej agresywnie narysowany. Hyundai postanowił tutaj jednak utrzymać stylistykę N-Line, czyli bardziej sportowego samochodu, nawet w przypadku takiego bardziej tradycyjnego, kompaktowego SUV-a. W tym przypadku mamy bardzo ładny grill. Ładny grill ze względu na to, że jest polakierowany w takiej ciemnej satynie. Satynowy chrom, który naprawdę bardzo dobrze wygląda. Mamy także delikatny emblemat N-Line oraz charakterystyczne światła właśnie, jeśli chodzi o Tucsona. Cały zderzak został także kompletnie przemodelowany. Pojawiły się tutaj takie srebrne elementy oraz dodatkowo macie go bardziej charakterystycznie uformowanego. Jest bardziej agresywny i to najbardziej zmienia właśnie całą stylizację tego Tucsona. No dobra, ale to nie tylko ten pakiet dodaje ciekawe stylistycznie zderzaki. Ten pakiet daje także bardzo ciekawe felgi. Felgi, które są dostępne tylko i wyłącznie właśnie dla pakietu N-Line. 18-calowe koła, które wyglądają wręcz fenomenalnie. Nasz poprzedni Tucson miał w tej wersji Platinum też dosyć ciekawe felgi, ale bardziej pospolite. Te widać, że są bardziej usportowione. Ciemne wypełnienie w środku, dodatkowe elementy, które macie w formie takich polerowanych rantów. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie i bardzo agresywnie. Do tego cały znaczek Hyundai'a został zamieniony oczywiście na logo N, żebyście wiedzieli, że to jest ta usportowiona wersja, jeśli chodzi o stylizację. 18-calowe koło, które nie jest dramatyczne, jeśli chodzi oczywiście o zabranie komfortu, jest nadal przyjemnie komfortowo i połączone jest to także jeszcze z fajną oponą, czyli Michelin Primacy 4, więc tutaj
naprawdę świetny duet. Takie koła oraz taką stylizację to naprawdę mi się podoba. No tak, ale to nadal jest ten ciekawy Tucson z tą dużą ilością przetłoczeń. Nadal to wszystko bardzo dobrze wygląda i w przypadku Tucsona w wersji N-Line tak naprawdę dostajecie wszystkie możliwe elementy w formie piano black. Górna część w formie na przykład tych railingów też została wyciemniona. Czarne lusterka, czarne dodatki oraz także bardziej charakterystycznie uformowana dolna część. Ale nie zmienia to faktu, że to jest nadal ten sam dobry Tucson, którego dobrze znamy już od dłuższego czasu i który jest praktycznym, najlepiej sprzedającym się SUV-em marki Hyundai. No dobra, ale czy znaczek N-Line zmienia tylko i wyłącznie stylizację? Tak, niestety troszeczkę tak, ale ze względu na to, że Hyundai Tucson posiada bardzo fajną paletę silnikową, to nie trzeba tutaj zbytnio za dużo zmieniać, ale zmian delikatnie względem poprzedniego samochodu, którego testowaliśmy, minimalnie jest, ale to jest ten sam silnik, choć mamy tutaj małą modyfikację, jeśli chodzi o napęd. Co my tutaj mamy? Wersję hybrydową, najlepiej pasującą do Tucsona, naprawdę bardzo mocno oszczędną. 230 koni z hybrydowego układu, nie w wersji plug-in, tylko w standardowej hybrydzie synergicznej. To jest najlepsze, co możecie sobie wybrać właśnie do każdego możliwego rodzaju, jeśli chodzi o Tucsona. Wersja hybrid, naprawdę bardzo fajny silnik. 1.6 turbo połączony z silnikiem elektrycznym daje Wam 230 koni i naprawdę bardzo fajne także parametry, jeśli chodzi o sprint do pierwszej setki. To wszystko także możecie sobie połączyć z sensownym spalaniem, bo ten silnik naprawdę bardzo fajnie jest oszczędny. Oszczędny ze względu na to, że pali od 5,5 do 6,5 litra. Spalanie w trasie, co prawda nie za duża prędkość, bo raptem okolice 120-130 km na godzinę, 128 km pokonane, 6,1 litra. Tak naprawdę najczęstszy wynik, jaki jest tutaj dostępny, to jest okolice 6 do 6,5 litra średniego spalania najczęściej. I to jest mega dobrze zrobiona hybryda, która ma bardzo mocny silnik elektryczny i jest w stanie naprawdę bardzo dużą część miasta przejeździć właśnie na silniku elektrycznym. Jednostka, która już jest jakiś dłuższy czas na rynku, ale dobrze się sprzedaje i jest także mało awaryjna i jest turbo doładowana, dzięki czemu mamy ten większy moment obrotowy i ten samochód jest także bardziej zrywny. No dobra, ale mówiłem o jakiejś różnicy. Tak, aktualnie testujemy Hyundai Tucsona w wersji przednionapędowej, a poprzedni film był zrealizowany z tym samym silnikiem, tylko w przypadku wersji 4x4 z układem H-Track, więc jeśli chcielibyście obejrzeć film na temat właśnie układu H-Track i sprawdzić, czy jest sens dopłacania do niego, to odsyłam Was do poprzedniego filmu. W tym aktualnym przypadku naprawdę warto tutaj zainteresować się także przednionapędową opcją, bo jest jednak o jakiś litr oszczędniejszy. No i to tyle. Ale co się zmieniło z tyłu? Chodźcie, zobaczymy. No i czas oczywiście na tylną część stylizacji. Tutaj delikatne, drobne zmiany, ale naprawdę bardzo fajnie usportawiające ten samochód. Zobaczcie na górną część. Wydłużony delikatnie spoiler w tym białym kolorze, ma także dodatkowe takie stateczniki. Jeśli chodzi o swoją taką część stylizacyjną, wygląda to bardzo mocno, agresywnie. Do tego czarny rekinek na dachu. Brak tej charakterystycznej oczywiście wycieraczki, przyciemnione, delikatne, ciemne szyby oraz cały ten LED bar, który jest już charakterystyczny z Tucsona w tej wersji najwyższej, czyli właśnie w wersji wyposażenia N-Line. Macie także go w pełni w wersji LEDowej, wygląda bardzo mocno drapieżnie. Kilka dodatków w formie oczywiście tego zderzaka i ten biały kolor robi także dosyć dużą robotę, ale najwięcej dzieje się tam na dole. A dlaczego Wam wspomniałem o tym, że najwięcej zmieniło się na dole? Bo zobaczcie, jak mocno agresywnie jest narysowana dolna część zderzaka. Jak bardzo masywnie, jak bardzo agresywnie i sportowo jest także właśnie ten N-Line podkreślony w przypadku tego tylnego zderzaka. Do tego cała ta dolna część w formie tych stateczników, czyli aktywnego powiedzmy dyfuzora, który tu powinien być, ale jest to oczywiście SUV, więc raczej tego się nie stosuje, ale naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Do tego światła zostały bardziej akcentowo podkreślone ze względu na to, że są już LEDowe, są w mniejszej formie i są bardziej agresywnie narysowane. Ale najciekawszym elementem jest na pewno to, układ wydechowy, który jest widoczny. I tak w przypadku hybrydy to jest naprawdę coś nietypowego, ale zobaczcie, jak on wygląda. Nie dość, że przyjemnie brzmi,
przepięknie wygląda, bo macie dwie konkretne dubeltówki na samym końcu, które są pięknie wykonane właśnie z takiego szczotkowanego aluminium. Wow, to naprawdę się udało w przypadku N-Line'a i za to warto naprawdę dopłacić, żeby to tak wyglądało. No tak, ale czy coś się zmieniło w przypadku bagażnika? Oprócz tego, że w wersji N-Line nie macie w podstawie już niestety otwieranej elektrycznie klapy, nie zmieniło się zbytnio za dużo. Nadal jest dużo miejsca, 616 litrów pojemności bagażnika, do tego po powiększeniu tego wszystkiego macie okolice 1800 litrów. To jest nadal bardzo mocno praktyczny SUV, ale o tym Wam opowiadałem już w poprzednim filmie, więc jeśli chcielibyście zobaczyć więcej szczegółów na ten temat, odsyłam Was do poprzedniego Tucsona. A tutaj, jak to w przypadku Tucsona, dużo przestrzeni nad głową, na nogi, tu jest tak jak było. W przypadku tego egzemplarza jedynie zmieniła się delikatnie tapicerka na bardziej sportową, ale tak to większość elementów możecie sobie zobaczyć w poprzednim filmie, bo naprawdę Tucson ma dużo do zaoferowania, też w szczególności właśnie z tyłu dla dzieciaków. A co z przodu? No to chodźcie, zobaczymy, co zmienił N-Line, jeśli chodzi o przód. Ale największą zmianą z przodu to są właśnie fotele, które w wersji N-Line są inne, inaczej wystylizowane, inaczej uformowane i są ciekawsze moim zdaniem niż w przypadku standardowego Tucsona. Zobaczcie, że nie są wykonane w pełni ze skóry, tylko mają połączenie mikrofibry wraz właśnie z delikatnymi wstawkami skórzanymi, ale wygląda to wręcz fenomenalnie. Zobaczcie, jak bardzo jest wyciągnięte także boczki, jak dobrze jest zrobione także dolna część tego fotela i naprawdę na dłuższych trasach także sprawdza się naprawdę ciekawie. Dodatkowo macie takie piękne przetłoczenia w formie na przykład właśnie tego znaczka N oraz takich delikatnych wstawek tego satynowego chromu. To wszystko jest połączone także z tą czerwoną nitką i wstawkami także tymi czerwonymi. Wygląda to wręcz bardzo dobrze, ale to nie są jedyne elementy dekoracyjne, które zostały zmienione w przypadku właśnie N-Line'a. Tak, to nie jedyne detale, które zostały zmienione. Zobaczcie tutaj na górną część deski rozdzielczej, która została zmieniona względem właśnie tamtej wersji. Tutaj mamy taki materiał połączony także z tą czerwoną delikatnie nitką, ale nie zmienia to faktu, że to nadal jest ten sam znany nam Tucson, czyli górna część to są wszystko twarde plastiki, dolna delikatnie bardziej miękkie, ale to tak naprawdę to wszystko jest nam znany Tucson, o którym Wam już opowiadałem. Zmieniła się kierownica, zmieniły się na przykład pedały. Na pedałach macie bardzo fajne takie rajdowe już oczywiście nakładki w formie aluminium, które bardzo ładnie wyglądają. Ta kierownica, która jest dla mnie od początku samego Tucsona dziwnym projektem, tak samo w przypadku po prostu tej kierownicy jest dziwnym projektem z znaczkiem N, czyli bardziej usportowionym. No właśnie, i tutaj w tym przypadku też tak jest bardzo ładnie przeszyta czerwoną nitką. Ogólnie sama skóra jest także wysokiej jakości. Macie także dwie łopatki i naprawdę konkretne bicepsy tutaj zrobione. I fajnie leży w dłoni ta kierownica, ale tych poprzeczek to ona ma tutaj trochę jednak za dużo i jest bardziej usportowiona, ale w N-Line po prostu najczęściej właśnie tak to wygląda, że mają być takie drobnostki bardziej usportowione. Ten sam wyświetlacz, który także może mieć różnego rodzaju grafiki, może być bardziej sportowy lub mniej sportowy oraz kasa samoobsługowa z Biedronki. Brakuje tylko terminala płatniczego, no tutaj to wnętrze nie zmieniło się, a szczerze powiedziawszy się prosi, chociaż według Koreańczyków ono jest ergonomiczne i idealne. No faktycznie, system multimedialny jest świetny. Uważam, że to jest jeden z najlepszych na rynku, jaki jest w takich średnio kompaktowych samochodach. Tutaj układ klimatyzacji już mógłby też delikatnie się zmienić. Jest to dosyć prosta forma i jednego dużego po prostu plastiku. Kilka oczywiście złącz USB, nadal nie zostały zmienione na zwykłe USB-C, tylko nadal są tradycyjne. Ładowarka indukcyjna oraz panel, który się tutaj delikatnie zmienił. Pojawiło się logo N, pojawił się także ten satynowy chrom oraz więcej pianobleku. Tu jeszcze zmieniła się nitka na czerwono. I to jest tak naprawdę tyle ze zmian we wnętrzu N-Line'a. I jest po prostu ciemno, jest bardziej sportowo. To wszystko ma Wam dawać takie sportowe poczucie, że to jest już ten Tucson N, a nie N-Line. Ale jest także pewna zmiana jeśli chodzi o rok modelowy 2025. W końcu nowy Hyundai Tucson dostał takie samo wnętrze jak w przypadku najnowszej Kony, którą żeśmy dla Was testowali, czy ostatniej premiery, jakim miał Hyundai Santa Fe i też jest dosyć mocno zbliżone wnętrze. Bardziej ergonomiczne, ciekawsze i z lepszą stylistyką i z większą ergonomią i pozbyto się już tej kasy samoobsługowej. No niestety odeszło to w niepamięć. Bardziej mi się to podoba i jest to na pewno lepiej wszystko wykonane i w nowszej po prostu formie.
ładne, białe wnętrze lub także w wersji sportowej, czyli oczywiście w wersji N-Line dostaniecie dosłownie taką samą stylizację, jak żeście widzieli poprzednio na poprzednich ujęciach, tylko że już w nowszej, odświeżonej formie, ale to dopiero od 2025 roku. Ale czy N-Line cokolwiek zmienia, jeśli chodzi o zawieszenie, o układ kierowniczy oraz same wrażenie z jazdy? No właśnie nie i to jest bardzo dobry element. Na siłę nie chcieli oczywiście inżynierowie usportowiać tego samochodu, bo to nie jest zbytnio ten target. Fajnie by było mieć Tucsona w wersji N, czyli takiego bardzo hardkorowego, ale w wersji N-Line chcielibyście mieć troszeczkę go bardziej sportowego, ale jednak nadal mieć tego dobrego, komfortowego, przyjemnego Tucsona. No i właśnie tak jest stworzony Tucson w wersji N-Line. Kiedy do niego wsiadłem, faktycznie można to sobie bardzo mocno przypomnieć, jak jeździ fajnie Tucson. Tucson ma bardzo dobrze zestrojone zawieszenie. Komfortowe, miękkie, ale zarazem jędrne i delikatnie nacechowane minimalnie sportem. I to mi się bardzo podoba. Wszelakie nierówności świetnie są wybierane. Studzienki, wyrwy na drodze tak naprawdę są bardzo przyjemnie, miękko wybierane. Jako takie nierówności na drodze są wręcz bardzo dobrze wybierane jak na ten segment. Tucson po prostu bardzo dobrze się prowadzi, także ma bezpośredni układ kierowniczy, który naprawdę ma fajną reakcję, także właśnie na wszelakie nasze polecenia i to mi się bardzo podoba i tu się nic nie zmieniło. To jest dobrze zestrojony SUV, któremu naprawdę nic zbytnio nie brakuje. No tak, ale oczywiście oprócz zawieszenia trzeba powiedzieć o silniku. Silnik, który my mamy, to jest 230-konna hybryda, którą mieliśmy już wcześniej oczywiście w poprzednim testowanym Tucsonie, ale tutaj jest bardzo też fajnie to dobrane do siebie. Nie brakuje Wam kompletnie mocy. Ten silnik naprawdę ma bardzo fajną parę. Dobrą także skrzynię. 6-biegowy automat, który tutaj jest zastosowany, też bardzo dobrze sobie radzi. To jest prosta, tradycyjna skrzynia hydrokinetyczna, ale czujecie ten fajny moment obrotowy, który jest zastosowany w Tucsonie. Naprawdę bardzo fajnie się to zbiera i niepotrzebny jest Wam aż tak bardzo mocno napęd 4x4, żeby ten samochód się fajnie prowadził oraz do tego był naprawdę zrywny, bo po prostu Tucson ma na tyle dużo momentu obrotowego i na tyle fajnie jest zestrojony silnik turbo doładowany w tej hybrydzie. Tak, i to jest fajna innowacja, że tu jest silnik turbo doładowany i to wszystko gra ze sobą naprawdę na bardzo fajnym poziomie i macie też fajne po prostu przyspieszenie, fajne odejście oraz ciekawe także spalanie. Tucson jest w stanie spalić nam od 5,5 litra do okolice maksymalnie 7,5 litra w trasie i to jest świetny wynik. Ten samochód ma bardzo dobrze zestrojoną hybrydę i wsiadając do niego po tym roku, a tak naprawdę po 2 latach, od kiedy miałem pierwszą styczność z tym całym układem hybrydowym, uważam, że Japończycy nie mają aż tak dobrych układów hybrydowych, chyba że to Honda. Ale Kia oraz Hyundai zrobili bardzo, bardzo dobre ruchy. Ten układ hybrydowy z turbo doładowaniem, z tym silnikiem elektrycznym, który jest naprawdę bardzo mocny i jest w stanie Wam zapewnić, tak jak teraz jadę cały czas w większości jazdę płynną, właśnie w formie tego napędu elektrycznego, dzięki czemu jesteście w stanie spalać naprawdę niewielkie ilości paliwa i to jest bardzo, bardzo fajny wynik. I wszystkie sztuczki znane z Toyoty, czyli odpuszczanie nogi z gazu, dają tutaj radę i dają także tutaj efekt. Hyundai, nie dziwię się, że Tucson jest dobrze wybieranym samochodem także na polskim rynku, bo po prostu jest świetnie zestrojony, ma wszystko, czego mu potrzeba. Spalanie, wyciszenie, dobre systemy, dobre nagłośnienie oraz oczywiście autonomię, która się przydaje także na trasie, to wszystko ze sobą po prostu dobrze gra. Ale jazda na tym prądzie naprawdę mi się podoba. 80 km na godzinę, 90 km na godzinę. Tam, gdzie jeździcie poza miastem, w większości jeździcie także na silniku elektrycznym. To nie jest tylko taki minimalny wspomagacz w mieście, tylko to jest naprawdę mocny, konkretny silnik elektryczny, który jest Wam w stanie zapewnić fajną, przyjemną jazdę poza miastem, także właśnie na układzie elektrycznym. I uważam, że Tucsona nie trzeba wybierać w wersji plug-in, żeby być z niego zadowolonym. Ta 230-konna wersja tego silnika 1.6 turbo naprawdę pasuje do niego świetnie i nie macie tej uciążliwości z oczywiście ładowaniem tego samochodu w nocy w garażu. To spokojnie Wam wystarcza. Jedynie czego nie rozumiem, to nie rozumiem troszeczkę tych łopatek przy kierownicy. No fajnie, rozumiem, mamy wersję N-Line, chcielibyście sobie pozmieniać te biegi, ale reakcja tych łopatek jest naprawdę dosyć mocno zmulona i musicie delikatnie na to poczekać. Tradycyjny automat w wersji Drive wystarczy. No to tak jak widzieliście, moi drodzy, we wrażeniach z jazdy zbytnio za dużo się nie zmieniło, ale nie miało co się zmieniać, bo Hyundai Tucson już w poprzednim naszym filmie wypadł naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oszczędna hybryda, dobrze prowadzący się samochód, komfortowe zawieszenie, nawet w pakiecie N-Line, to wszystko robi ze sobą robotę. A ile to wszystko kosztuje?
Pakiet N-Line jest oczywiście delikatnie już z tych najwyższych pakietów. 183 tysiące złotych musicie przygotować za taką wersję, jak my mamy aktualnie. Kiedy byście chcieli sobie doposażyć jeszcze w kilka dodatkowych elementów, w szczególności na przykład otwierana elektrycznie klapa, musicie dopłacić okolice 2300 zł oraz ewentualnie pakiet luksury, który żeście widzieli w poprzednim naszym Tucsonie, czyli na przykład skórzane fotele oraz jeszcze lepsze wykończenie środka, musicie dopłacić 11 tysięcy złotych, ale jest tam parę ciekawych dodatków jak kamera 360 stopni, czy nawet audio firmy Krell, która przyjemniej troszeczkę gra od tego podstawowego. Tucson jest naprawdę świetnym samochodem. W szczególności mi się podoba właśnie w takiej konfiguracji, jak żeśmy go dostali. Kolor, który mamy, też nie wymaga nie wiadomo jakiej dopłaty, bo kosztuje raptem 3000 zł. Tak, za biały, perłowy lakier, który jest naprawdę fenomenalny. I tak, uważam, że wersja N-Line wygląda jeszcze lepiej, jest jeszcze ciekawsza, a gdybyście chcieli na przykład mieć jeszcze ten napęd 4x4, no to delikatna dopłata okolic 10 tysięcy złotych i tak naprawdę macie już wszystko. I chyba odpowiedziałem sobie na pytanie, dlaczego wszyscy go wybierają. Bo jest inny, bo jest ciekawy, bo jest w sensownych pieniądzach, bo tak naprawdę poniżej 200 tysięcy złotych możecie mieć SUV-a, który jest w środku pojemny, ma także sporo przestrzeni, jest bardzo ciekawy, komfortowy, ma dobry układ hybrydowy, który pali tyle co nic. No właśnie, no to chyba odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego Hyundai Tucson jest jednym z najpopularniejszych filmów na naszym kanale, bo po prostu jest świetnym samochodem. No i tak oto wygląda nasz piękny biało-perłowy Tucson. Jeden z ciekawszych samochodów, jaki aktualnie jest dostępny na rynku. A ja co? Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału przypominającego właśnie Hyundai'a Tucsona. Nie zapomnijcie także o dwóch innych filmach, które aktualnie są ciekawe także na naszym kanale. Przypominam także o subskrypcji kanału Motookiem, bo właśnie kiedy dołączysz do subskrybentów kanału Motookiem, my możemy się rozwijać i pokazywać Wam coraz to ciekawsze samochody, te sportowe, te bardziej popularne oraz te po prostu normalne. Więc co? Dzięki serdecznie, że jesteś razem z nami. Do zobaczenia w następnym materiale. Dzięki, cześć, hej!